Dobra, film generalnie podzielimy na kilka segmentów, czyli Black Market, crafting na hideoutie, crafting na mieście i później optymalizacja tego craftu, przerabianie surki, flipowanie i tam jakieś generalnie ekonomiczne tipy. I zrobimy to mniej więcej krok po kroku, tak żeby każdy zrozumiał, o co chodzi. No i dobra, jeśli chodzi o Black Market, pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to idziesz sobie do marketu na Carleonie, kupujesz sobie 4-0 itemki, najlepiej nie artefaktowe, choć niektóre artefakty też się dobrze sprzedają, ale to jak już się zaznajomisz z samym zamysłem. No, jak te itemki już sobie kupisz, podchodzisz do Black Marketu i sprawdzasz ceny w tych, bo właśnie, jak masz 4-0 item, to możesz sprawdzać ceny w 5-0, w 6-0, w 6-1, 5-1 i to są właśnie tiery, które cię najbardziej interesują. Choć 8-kowe i 7-kowe również kręcą fajny profit, aczkolwiek no nie schodzą i nie sprzedają się tak często jak te niższe tiery. Także, tak jak widzisz na ekranie, sprawdzasz, przeliczasz, co się opłaca i właśnie, i teraz jest pytanie, czy ty to będziesz craftował, czy będziesz to skupował z marketu? Ponieważ buy ordery również się opłacają, tylko musisz ich po prostu dużo powystawiać po różnych miastach, później to skompletować w jednym mieście i wozić z przykładowo Lyndhurstu do Carleonu. Ale właśnie, jak sprawdzić, czy dany item się opłaca? Porównujesz sobie cenę albo craftu, albo tego za ile kupisz, do tego za ile sprzedasz na Carleonie. I jeśli przykładowo cena to 30%, 40% różnicy, to znaczy, że możesz bardzo dużo na tym itemie zarobić, ponieważ przykładowo item kosztuje 20 000, masz 30% różnicy, jeśli tych itemów sprzedasz przykładowo 100, 150, 200, 300, 1000, no to już widzisz, że skala robi się znacznie większa. I z tych 20 000, czy tam 5 000 różnicy, nagle się robi kilka milionów. Za tak naprawdę kilka przewozów, czy tam wykraftowanie, czy tam skupienie na markecie. Po prostu zarabiasz, że tak powiem, no nie pasywnie, ale z bardzo małym zaangażowaniem. Ale też jest jeden problem, z tego względu, że jeśli chciałbyś craftować, a nie masz hideoutu i nie masz gildii, która ma ten hideout co najmniej na quality 3, to ciężko, żebyś realnie miał z tego dobry zwrot. Raczej w tym wypadku skupiłbym się na skupowaniu itemów z miasta, wystawianie buy orderów, niż na samym craftowaniu. Crafting raczej zostaw sobie w momencie, w którym będziesz miał ten hideout, będziesz miał tą gildię i rzeczywiście będziesz mógł zarobić najpierw na crafcie, a później na wystawieniu na black market. To jest najlepszy scenariusz. Ponieważ craft na mieście oferuje bardzo mały zwrot, z tego względu, że zwrot jest uzależniony od tego, gdzie craftujesz. Oczywiście mówimy tutaj o zwrocie z surowców. W hideoutie możesz mieć nawet 50%, a w mieście niestety te 24, coś koło tego, to nie jest dużo, nie? I po prostu osoby, które mają hideout, mają ten zwrot z hideoutu, cię po prostu z tego rynku wyrzucą. Także tutaj akurat systematykę sobie dostosuj do tego, jakie masz możliwości. Oczywiście o tym, jak generalnie obliczać zwrot, jak przewozić te itemy, powiemy sobie w dalszej części materiału. Teraz, żebyś sam zrozumiał, jak w ogóle znaleźć te itemy na black market. I właśnie, to generalnie jest bardzo prosta sprawa, bo jak sobie sprawdzisz itemy, tak jak ci pokazałem na samym początku, teraz jedyne, co wystarczy zrobić, to tak naprawdę pojechać z miasta do Carleonu. Ale właśnie, to też nie jest takie proste, z tego względu, że gankerzy raczej będą chcieli cię zaatakować, z tego względu najlepszy scenariusz to scenariusz, w którym masz kogoś, kto ci czujkuje, kto jedzie przed tobą i sprawdza, czy są gankerzy, nie? Bo dostaniesz informację po prostu wcześniej i jest większa szansa na to, że po prostu przeżyjesz, nie? Jeśli będą akurat gankerzy. Ewentualnie, jak są duże bloby frakcyjne, możesz się podpiąć do tego bloba i sobie jakoś przemknąć do Carleonu, nie? Choć świetną strategią jest również wyjeżdżanie, przykładowo NE, NW czy tam underwayami dookoła Carleonu i sobie sprawdzanie avaroadów, które prowadzą z bezpiecznych stref z royalki do mapy obok Carleonu, co wydaje mi się, że jest najlepszą opcją z tego wszystkiego. I tam nawet teoretycznie możesz latać bez czujki, choć to zawsze jest zalecane. Okej, ale jeśli przechodzimy już do samego craftingu, warto jest powiedzieć o paru rzeczach. Czyli jak generalnie obliczyć, czy dany item jest opłacalny lub czy nie jest opłacalny do craftu w twojej sytuacji. Bierzemy cenę, za którą się sprzedaje i bierzemy cenę, za którą craftujesz. Przykładowo na łuk potrzebujesz 32 deski. Załóżmy, że każda deska kosztuje tam 100 000, także inwestycja wynosi 3 200 000. Ale masz przykładowo 50% zwrotu, także płacisz za to jedynie 1 600 000, plus oczywiście do tego dzienniki, które są bardzo ważne, ponieważ jak craftujesz, zawsze craftuj z dziennikami. No może czwórkowe itemy nie do końca, ale piątkowe, szóstkowe, siódemkowe, ósemkowe i jak najbardziej. Z tego względu, że dzienniki generują ci dodatkowy profit. I załóżmy, ty craftujesz item za 1 600 000, a sprzedaje się za 1 800 000, czyli masz 200 000 czystego profitu. No oczywiście odejmujemy od tego koszt wystawienia przedmiotu, plus dzienniki. Załóżmy, że takich itemów wykraftujesz 10, to już masz 2 miliony profitu, no i skalujemy w górę. Także to wydaje mi się jest najprostszy schemat, jeśli chodzi o obliczanie. Oczywiście jest również dużo
Exceli, dużo kalkulatorów, które to obliczą za ciebie, aczkolwiek ja personalnie wolę to obliczać w głowie z tego względu, że jest po prostu łatwiej, szybciej i nie muszę nic wpisywać w jakiegoś Excela. A jak policzysz sobie parę razy, to już ci wszystko wpadnie do głowy. I na tej podstawie obliczasz, czy dane itemy się opłacają i pewnie jak sobie przeliczysz parę itemów, zauważysz, że na zwrocie 24% się nie opłaca, czyli miasto jest niezbyt dobrym wyborem, ale jak już kraftujesz w hideoutie, masz tego zwrotu 40%, 42%, czy tam 50%, to ten craft już jest bardzo opłacalny i tu już nie chodzi nawet o sam black market, tu już chodzi o klasyczny, zwykły craft. Kraftujesz w hideoutie, sprzedajesz w mieście i wszystko jest w porządku. I teraz też pytanie. Jak generalnie dojechać do hideoutu, żeby coś wykraftować? Ja mam bardzo prosty schemat. Przeważnie sprawdzam wszystkie roady dookoła hideoutu, znajduję ten jeden idealny road i po prostu krążę w jedną i w drugą stronę. Najpierw jadę z córką do hideoutu, w hideoutie przekraftowywuję, wracam. Przeważnie to trwa około 10-15 minut, taki jeden przejazd, włącznie z craftem. Za każdy taki przejazd jesteś w stanie wygenerować, no zależy od tego jaki masz hideout. W moim przypadku średnio generowaliśmy w 30 milionów inwestycji wkładu około 10 tam 12 milionów czystego profitu. Bez fokusu. Ale mówię, to akurat jest uzależnione od tego jakie masz quality i właśnie, to też jest ważne, jak bardzo nakulkowany jest hideout, z tego względu, że im masz większy poziom na hideoutie, poziom mocy, tym masz również większy zwrot. Także nie tylko quality, jak i ten poziom. No i właśnie, to też jest ta kwestia, że sporo osób nie chce grać z EVZ, a przeważnie gildie z dobrymi hideoutami grają z EVZ. Możesz iść do gildii, która jest tak zwaną rentierką, czyli tak naprawdę płacą za to, że żyją na tych mapach i nie muszą grać z EVZ, tylko po prostu no, płacą i mają, nie? Ewentualnie możesz sobie wyrentować dostęp do jakiegoś hideoutu, czyli zapłacić jakiejś gildii za to, że oni cię do siebie przyjmą i sobie po prostu u nich kraftujesz, czy tam zbierasz, czy robisz co chcesz, nie? Przykładowe ceny, z tego co widziałem, to jest około 10 do 20 milionów za tydzień. No chyba, że mówimy o topowych gildiach, to te ceny naturalnie rosną znacznie w górę. Także to też jest jedna z opcji. No i właśnie, co do craftu, możesz też ten craft dosyć mocno zoptymalizować, już ci tłumaczę. Najlepszy scenariusz to scenariusz, w którym nie kupujesz surowców z marketu, tylko kupujesz surowce na Discordach. Dogadujesz się z jakąś osobą, która przerabia surowce, on ci te surowce dostarcza, ty je kupujesz przykładowo minus 5, minus 10%, przez co masz dodatkowy zysk na crafcie, ponieważ surowce kupujesz w niższej cenie. Takich Discordów jest multum. Mogę wam nawet kilka wkleić w linku w opisie filmu. Ale też w jakiś sposób trzeba generalnie dojechać do tego hideoutu. Więc jeśli chodzi o sety przewozowe, ja jestem fanem generalnie jeżdżenia na Galancie. Z tego względu, że skill jest niesamowicie broken, no bo po prostu jesteś nietykalny, nie da się ciebie zastunować, nie da ci się zadać obrażeń przez pewną ilość czasu, przez co jest znacznie większa szansa na to, że przeżyjesz. Przykładowy build wkleję wam mniej więcej tutaj i też warto pamiętać, że na buty nie do końca trzeba zwracać uwagę, z tego względu, że skilla na Galancie masz pod F i jak go klikniesz, to już nie możesz użyć butów przez dosyć długi obszar czasu. Ale też ja uważam, że jest jedna bardzo ciekawa rzecz. Bardzo dużo osób zapomniało o tym, że Muflon dostał buffy. I Muflon 8 uważam, że jest świetny, jeśli chodzi o przewozy na zwykły craft, jak i na black market, z tego względu, że ma ogromny movement speed, ogromne defy i bardzo ciężko jest gnoja generalnie zdismontować. Plus i minus w sumie jest taki, że skilla masz pod Q, czyli buty masz, tylko drugi minus jest taki, że masz przeciążenie. Więc jeśli spalisz najpierw W, czyli Iron Wheela, później buty górnika nieperczywalne i gigapotkę, to rzeczywiście możesz dobiec do gate'a, możesz dobiec do Avaroda, do jakiegokolwiek safe spota. Ale jeśli dostaniesz perdża na te buty, twoja gigapotka ci się skończy, to po prostu stoisz w miejscu. No ale najpierw cię trzeba zdjąć z tego muflona, co naprawdę nie jest łatwe. Oczywiście buildy, jakich użytek, to jak powinno się ich używać, widzi się na ekranie. Iron Mill jest o tyle ważny, że Iron Mill sprawia, że nie da się ciebie sperdżować. Czyli buty, które używasz przez chwilę są niemożliwe do sperdżowania, przez co możesz po prostu odbiec na bezpieczny dystans, zmontować, ewentualnie przejść przez gate'a. No i właśnie, jak te itemy później sprzedawać? Black Market, już wam omówiłem, to jest dosyć prosta sprawa, idziesz do Black Marketu i sprzedajesz, nie? No oczywista rzecz. Aczkolwiek, jeśli chodzi o sprzedawanie w zwykłym mieście, fajnie jest to sobie rozdzielić na kilka kategorii, z tego względu, że itemy z EVZ, naturalnie Royal Continent. I ja w ogóle wam wszystkie itemy polecam sprzedawać prawie po wszystkich miastach, z tego względu, że sprzedajecie w jak największej ilości, przez to ten silver jak najszybciej się mieli i możecie craftować znowu, bo znowu dostajecie, że tak powiem, możliwości w postaci pieniędzy do tego, żeby kupić surkę i znowu craftować i znowu zarabiać. Ale przykładowo, jeśli chodzi o metę mistową, bardzo polecam sprzedawać itemy rzeczywiście na Brazilian, z tego względu, że tamtych itemów się sprzeda najwięcej i prawdopodobnie w najlepszej cenie. Zresztą tak samo jak itemy PvE, bardzo się opłaca sprzedawać w Brazilian, bo ludzie biorą je na Avarody, tak jak i w zwykłym mieście, no bo ludzie no po prostu biorą je na cokolwiek, grupówki czy cokolwiek innego, nie? A właśnie, co do itemów PvE,
bardzo polecam jest craftować item przykładowo 4-4, 5-4 i 6-4 z tego względu, że bardzo mało osób właśnie je craftuje, a bardzo dużo osób ich potrzebuje. Ponieważ jeśli chodzi o PvE, każdy chce sobie nabić mob fame, każdy chce sobie nabić jakieś bonusowe statystyki, a mogą to zrobić tylko i wyłącznie na itemach .4. A ich crafting często zwraca ci 30, a nawet czasem 40%. Ewentualnie jest jeszcze pewna mechanika, pewna technika, czyli flipowanie marketu. Czyli kupujesz itemy taniej i sprzedajesz drożej. Myślę, że wiele nie muszę tłumaczyć. Ewentualnie wystawianie buy orderów na itemy, kupowanie ich te 20-30% taniej i później wystawianie normalnym zleceniem sprzedaży i zarabianie te około 20%, bo trzeba jeszcze liczyć koszt wystawienia przedmiotu. I też bardzo underrated uważam jest włączanie sobie trade chatu, ponieważ często na trade chacie ludzie oferują przedmioty, które są mocno zaniżone w cenie, przez to zarabiasz na itemie 3, 4, nawet i 5 milionów, a chcą się ich szybko pozbyć, a ty możesz na tym zarobić kilka milionów. Sam parę razy tak zrobiłem, czy tam kupowałem sobie w ten sposób itemy na ganki, przez to finalnie item, który kosztuje, nie wiem, 15 milionów, ja kupuję za 10 czy tam 12, nie? Bo komuś bardzo zależy na tym, żeby szybko sprzedać item. Tylko też dobrze powiedzieć, że te itemy później długo stoją na markecie. Jeśli kupujecie 8.3, 8.4, na nich możecie zarobić kilka milionów, czasem kilkanaście w skrajnych sytuacjach, ale będziecie musieli poczekać tydzień, 2, może 3 na to, aż się w końcu sprzedadzą. Więc jak macie dużo silvera, proszę bardzo. Swoją drogą była też ciekawa meta, z której też dosyć regularnie korzystałem, czyli kupowałem sobie tanio itemy 8.0 w Masterpiece, które później podbijałem do 8.3 Masterpiece i zmieniałem je na przedmioty królewskie. Przez to na takim flipie potrafiłem zrobić od 2 do 5, czasem i 6 milionów. To też warto sobie przeliczyć, sprawdzić, czy się opłaca. A jeśli chodzi o ulepszenie tych przedmiotów, potrzebujesz run, relików i tak dalej i najlepiej jest je przeważnie skupować w Brazilian, z tego względu, że one potrafią być tam nawet 20% czy tam 15% taniej niż w normalnym mieście. A tepek itemka 8.0 czy tam nawet 8.3 ze zwykłego miasta do Brazilian jest bardzo tani. Jeśli masz troszkę więcej silvera, możesz też się pobawić w manipulację marketem. Czyli skupujesz wszystkie itemy danego tieru i wystawiasz je, ale po prostu troszkę drożej i wrzucasz jeszcze itemy, które sam wykraftowałeś. Więc inwestujesz przykładowo 3 miliony, wykupujesz wszystkie itemy, bo akurat było ich przykładowo 10-15, wystawiasz swoje itemy i na każdym zarabiasz ileś tam tysięcy wyżej niż powinieneś. Przez to szybko ci się ta inwestycja zwraca, a jeszcze ciśniesz z nadwyżką, bo każdy kupuje twoje itemy, bo żadnych itemów nie ma wystawionych. Sporo osób tak robiło, ale do tego rzeczywiście trzeba mieć bank, z tego względu, że niektórzy nawet swojego czasu flipowali wyssaną energią, co jest cholernie drogie, to już mówimy o bilionach, ale jak pokazywali mi, ile na tym zarobili, to naprawdę było warto. I tak samo jest z jedzeniem, tak samo jest z spotkami, tak samo jest z każdym itemem. Jeśli wszystkie wykupisz, wstawisz swoje, to masz chwilowy monopol, bo on nie będzie trwał długo, będzie trwał chwilę, także to trzeba dobrze sobie policzyć, przekalkulować, czy się opłaca, czy nie, ale wiem, że sporo osób w ten sposób w Albionie zarabia. No i właśnie, sporo osób niektóre itemy też kupuje w restach, w szmuglerach, przez to też warto niektóre typy itemów tam wystawić. Przykładowo jakieś mounty, coś co potrzebujesz na szybko, co nie jest drogie, a ty możesz na tym sporo marży generalnie wyciągnąć. Przykładowo dużo osób skautuje world bossy na zimowych miśkach piątkowych. Samemu zdarzyło mi się kupić czasem takiego miśka za 600 000, co jest ogromną przebitką, ale potrzebowałem w danym momencie, więc to po prostu zrobiłem. A ty możesz na tym skręcić profit. Dużo osób też kupuje itemy tylko i wyłącznie w Excelencie i ja się parę razy złapałem na tym, że item 6.3 w Excelencie, przykładowo buty, kosztują 700 000, a 6.3 w normalu czy tam w outstandingu kosztują już tych 1350. Przez to wystarczy, że ten item sobie podbijesz i ktoś prawdopodobnie tak czy siak tego Excellenta za 700 000 kupi. Także jeśli lubisz sobie sprawdzać markety, pojedyncze itemy, analizować sobie, to naprawdę to jest dobry tip. No i właśnie, przychodzi temat przerabiania surki, które myślałem, że nie jest zbyt opłacalne, ale ostatnio pewna osoba pokazała mi, jak działa same przerabianie, czy się opłaca, czy nie. I tak szczerze, opłaca się i to bardzo, ale tylko i wyłącznie, jeśli masz mamuta. I nawet na przerabianiu surki, przykładowo, masz bale 4.0 i 3.0 deski, no bo wiadomo, musisz mieć 3.0 deski i 4.0 bale, żeby to przerobić, nie? I jak rzeczywiście te surowce przerabiałem, to widziałem, jak mi skakało z 5 milionów do 5,5, później do 6 i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie jeśli chodzi o wyższe tiery, czy tam 4.4, skakało mi o parę tysięcy w górę i to rzeczywiście się opłaca, jak sobie skupisz bardzo dużo surki i to też ważne na Discordzie, z tego względu, żebyś kupił ją troszkę taniej niż stoi na markecie, bo ty potrzebujesz tego hurtowo, jak chcesz to przerabiać.
Także im taniej kupisz, tym dla ciebie lepiej. I to rzeczywiście ma sens. Przerabianie jak najbardziej jest w porządku, tylko jest jeden ten debuff w postaci mamuta. Żeby dobrze, skutecznie przerabiać, musisz po prostu mieć mamuta, bo nic innego nie ma tyle udźwigu i nic innego nie pozwoli ci na to, żeby rzeczywiście dużo surki komfortowo przerabiać. A sam mamut czasem nie do końca wytrzymuje z udźwigiem, także rozumiecie skalę. Ale tak, uważam, że to jest najprostszy zarobek, jeśli chodzi o crafting. Po prostu przerabianie. Masz 5-0 deski, masz 5-0 bale, kupujesz 4-0 deski i przerabiasz na 5-0 deski. Najprostsza sprawa na świecie. No nie ma co tu dużo mówić, tak szczerze. A później jak sobie już wyspeckujesz, możesz przerabiać kropka 4 na fokusie, ewentualnie kropka 3, kropka 2 rzeczywiście z fokusem i to również jest bardzo, bardzo opłacalne, ale to już wiadomo specki, nie? I też co do samego craftu i co do właśnie przerabiania, bardzo polecam, czy do Black Marketu, kupić sobie zwykłe sałatki. Z tego względu, że bardzo przyspieszają prędkość craftingu i mniej czasu będziesz musiał stać na tej stacji, ślęczyć i czekasz, aż to ci się wykraftuje. A zaufajcie mi, że jak przerabiacie naprawdę dużo lub dużo kraftujecie na Black Market, to dużo oszczędza czasu. A jeśli kraftujecie na zwykły market, już kraftujecie itemy większe, typu 5.3, 6.3, czy tam 6.4, czy tam 5.4, czy tam nawet 8.3, to bardzo polecam sałatki z Krakena. Z tego względu, że zależy ci na tym, żeby jakość była jak największa. Bo jakość to też jest dosyć duży szkopuł, z tego względu, że dużo osób kupuje itemy tylko i wyłącznie w Excelencie, także bardzo możliwe, że niektóre itemy będziesz musiał podbić do Excellenta. A wiadomo, żeby ci wypadały same Excelenty, co się w sumie nigdy nie stanie, ale możesz na to zwiększyć szansę, jak masz jak największe specki. No i oczywiście sałatkę z Krakena. A, i właśnie, jak przerabiacie surkę, bardzo polecam dogadać sobie associate'a z kimś, czyli płacisz mniejszy podatek za to, że przerabiasz surkę. I tak samo w sumie z craftem. Im lepiej się dogadacie na stawkę z właścicielem danego plota, tym lepiej. I oni też są chętni na to, żeby ci udostępnić taką zniżkę, co ciekawe. Bo ty też im generujesz profit, jeśli się z nimi dogadasz, prawda? A tak swoją drogą, jakbyś robił zakupy w oficjalnym sklepie Albiona, możesz użyć kodu Buddy, co bardzo wspiera ten kanał. A ja w geście podziękowania przylosuję wam parę milionów silvera w paru wykraftowanych przez nas itemkach. Jeśli chodzi o temat craftu, wydaje mi się, że on jest w głównej mierze wyczerpany. Jakbyście mieli jakieś pytania lub cokolwiek, śmiało możecie wpisać w komentarzu, jeśli o czymś zapomniałem, z chęcią tą wiedzę uzupełnię. Także dziękuję wam za oglądanie i miłego dnia.